Hej, nazywam się Karol Sieńkowski. Prowadzę Akademię Sorobanu, czyli szkołę, w której uczymy technik posługiwania się japońskim abakusem. W tym roku minęło 5 lat, odkąd Akademia Sorobanu zaczęła działać pod skrzydłami Ishido Shiki, jednej z największych szkół sorobanu w Japonii. Moja droga do znalezienia odpowiedniej i łatwej metody nauczania sorobanu była długa i zaprowadziła mnie aż do Japonii, czyli ojczyzny sorobanu. Mistrz sorobanu Kenichi Ishido pokierował moją nauką tak, że poczułem na sobie moc japońskiego abakusa. A teraz staram się, aby i dzieci tego doświadczyły. Od 2018 roku Akademia Sorobanu jest akredytowaną szkołą Ishido Shiki i nauczamy sorobanu właśnie metodą Ishido. Początkowo do naszej szkoły trafiały głównie dzieci, które miały zdolności matematyczne i chciały rozwijać się w tym kierunku. Teraz to się zmienia. Coraz częściej trafiają do nas dzieci, które mają problemy z rachowaniem czy tabliczką mnożenia. Nauka sorobanu pomaga dzieciom oswoić się z liczbami, pokonać lęk przed nimi, nabyć sprawność w rachowaniu i w końcu polubić matematykę. Wielu naszych uczniów przechodzi taką zmianę, ale mamy też dzieci 5-6-letnie, które jeszcze nie chodzą do szkoły. Rodzice, zapisując je do naszej szkoły, wykorzystują fakt, że takie dzieci lubią zabawę liczbami i bawią się nimi na co dzień. My staramy się przekuć ich ciekawość do liczb w umiejętności, które będą mogły wykorzystać w szkolnej ławce. Czy każdy uczeń Akademii Sorobanu może osiągnąć sukces? To jest trudne pytanie, bo dla każdego dziecka co innego może być sukcesem. Jedno cieszy się z opanowania tabliczki mnożenia, drugie, że pobije swój osobisty rekord w poprawności obliczeń, a trzecie, że stanie na podium w zawodach. W metodzie Ishido każde dziecko może osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. Nauka sorobanu jest wymagająca. Od dziecka oczekujemy wytrwałości, dyscypliny, systematyczności, a od rodzica wspierania dziecka na każdym etapie nauki. Na początku byłem zafascynowany tym, że można szybko liczyć i za wszelką cenę tego chciałem nauczyć dzieci. Ale dziś wiem, że mistrzowskie umiejętności może osiągnąć niewiele dzieci i nie obiecuję tego nikomu. Mam świadomość, że nie wszystko zależy od nauczycieli. Dlatego też wektor edukacyjnych celów przesuwa się w inną stronę. Owszem, nauka szybkiego rachowania jest ważna, ale w mocno technologicznych czasach, w jakich przyszło nam żyć, nie może być jedynym celem. Zacząłem odkrywać walory pedagogiczne sorobanu. Właściwie to rodzice sami zaczęli mi o nich mówić. Nawet gdy dziecko nie zdążyło nabrać jeszcze wyjątkowej sprawności w liczeniu, to dostrzegali zmiany w jego codziennym funkcjonowaniu. Stawało się bardziej samodzielne i obowiązkowe, wytrwałe w wykonywaniu swoich zadań. Mniej stresowało się w szkole, przestawało się bać matematyki. Co mnie smuci? Chyba najbardziej, gdy widzę, że dziecko ma ogromny potencjał intelektualny, ma znakomite predyspozycje do nauki sorobanu i tego nie wykorzystuje. Moje marzenie? Chciałbym nadal zarażać pasją do matematyki. Marzę o tym, aby każde dziecko, które trafi w ręce nauczycieli Akademii Sorobanu, wyniosło coś dla siebie, rozwijało się, dojrzewało. Często powtarzam dzieciom uczącym się trudnej techniki Anzan, czyli liczenia na wyobrażonym sorobanie, że mnie mogą oszukać, ale siebie nie oszukają. Chciałbym, aby dzieci uczące się sorobanu były uczciwe względem siebie, rodziców i nauczycieli. Tylko wtedy ich nauka będzie skuteczna.